Właśnie, ja poprosiłem pana profesora o spotkanie, bo pomyślałem sobie, że być może warto w Polsce już podyskutować o tym, jakiego znaczenia nabrało bardzo jednak medyczne słownictwo używane w stosunku do osób niepełnosprawnych. Tak przynajmniej zaczyna się o tym mówić. Bardzo medyczne, czyli na przykład kaleka, no już chyba wszyscy się zgodzą, że bardzo negatywne słowo, ale inwalida, dyskusyjne. Niektórzy lubią używać, mówiąc tak o samych sobie, niektóre osoby niepełnosprawne. Co pan profesor myśli o tym słownictwie? Czy rzeczywiście jest tak, że brakuje słów poprawnych politycznie? Nie mamy gwarancji, że słowo, które dzisiaj jest poprawne polityczne, utrzyma warunki bycia tym słowem później. Rzeczywiście trzeba przyjąć, że używanie słownictwa medycznego, na przykład w zakresie chorób umysłowych, jest wysoce niestosowne. Już zgodziliśmy się, że te słowa takie jak imbecyl na przykład, czy debil, czy idiota chociażby, przeszły z języka medycznego do języka codziennego i częściej tam właśnie funkcjonują i je rozpoznajemy jako negatywne określenia kogoś, komu chcemy dokuczyć, raczej niż jako jednostka chorobowa. W wielu przypadkach także działają, no nie tyle może medyczne same konotacje, to nie jest tak, żeby słowo kaleka miało charakter ściśle rzecz biorąc medyczny. To słowo zostało zapożyczone, jest właściwie w pochodzenia wschodniosłowiańskiego, zostało tam gdzieś jeszcze z tureckiego pewnie wzięte, oznaczało brak czegoś. Ale istotnie to słowo, zwłaszcza kiedy jeszcze dodawany tam był niekoniecznie zgodny z sensem rodzaj żeński, a więc mówiło się ta kaleka, czy właśnie z pochyleniem kalika, no miało charakter na pewno dominacyjny. Ktoś, kogo się tak właśnie określało, był w pewien sposób niższy, nawet niekoniecznie wtedy, kiedy chcieliśmy specjalnie dokuczyć. Stąd też jest ono odbierane jako pejoratywne, w mniejszym może stopniu inwalida, który wzięty jest oczywiście z łaciny, także we francuskim mieliśmy inwalidę. Był to ktoś, jedni myśleli o nim jako o kimś specjalnej troski, na przykład stąd renty inwalidzkie, Czy dzieci specjalnej troski? Tak, no właśnie, ale mówię o samym słowie inwalida. Wyzwalało to takie prospołeczne odruchy, ale z drugiej strony jednak pokazywało, że jest to ktoś, kto samodzielnie sobie nie może radzić. W angielskim handicap właśnie oznaczał też taką ułomność. U nas jeszcze mieliśmy słowo ułomny, które jeszcze wyraźniej może oznaczało pewien niedostatek. To ciekawe zjawisko, że do określenia ludzi używamy rzeczowników, przymiotników, czasem imiesłowów. Kiedy używamy rzeczowników, dość często pejoratywizują się one szybko. Właśnie słowo kaleka czy inwalida, takie indywidualne rzeczowniki, ale także na określenie pewnych konkretnych ułomności. Garbus czy kulas na przykład są o wiele bardziej pejoratywne niż garbaty czy kulawy, które są przymiotnikami. A gdybyśmy mieli przygarbiony i kulejący, a więc imiesłowy, no wówczas już moglibyśmy powiedzieć, że jest to może akcydentalne, że nie jest to cecha stała i na pewno słyszymy to jako coś może bardziej życzliwego także. Terminy dwuelementowe, tak jak na przykład osoba niepełnosprawna, które w tym przypadku jest także używane i zdaje się, że ku satysfakcji większości użytkowników języka polskiego, można powiedzieć, że no, jako element, jako takie połączenie dwuelementowe może się powtarzać trochę częściej, ale też nie za często. Gdybym ja takie teksty redagował, w których dbałbym jednocześnie o polszczyznę, z drugiej strony o pewną poprawność, której nie lubię nazywać polityczną, bo nie o to tutaj chodzi, ale poprawność społeczną, która jest nam potrzebna, to starałbym się różnicować te określenia, pozostając w obrębie tej grupy semantycznej. A więc mówiłbym raz o osobach niepełnosprawnych, raz mówiłbym o osobach z ograniczoną sprawnością, nawet dodając czy ruchową, czy inną.
tak żeby... Ale niech zgadnę, już pan profesor pewnie nie mówiłby o osobach sprawnych inaczej. A nie, zdecydowanie nie. To był taki pomysł przez pewien czas, który wydawał się politycznie poprawny, ale był jednocześnie trochę żartobliwy i co gorsze, dawał pole do naśladowań. A więc mówiono już nie tylko o osobach kochających inaczej, czy sprawnych inaczej, czy wrażliwych inaczej, ale o uczciwych inaczej na przykład, co było już wyraźnie żartem i to takim żartem dotkliwym, można by powiedzieć, ironicznym. Wkradała się tu po prostu ironia. Bardzo niechętnie myślę o sobie jako o seniorze, czy o osobie, nie wiem, w jesieni życia, czy trzeciego wieku, bo te wszystkie eufemizujące określenia ludzi starszych są jednocześnie narażone na ironizację. I jestem w tej jesieni życia, no i trudno, ale to wolę nazywać siebie osobą starszą. Język nie powinien nam stawiać jakichś wyraźnych ograniczeń, powinniśmy im się posługiwać swobodnie. A mając świadomość chyba jednak, przepraszam, że wpadam w słowo, że wartościujemy poprzez język. Tak. I dlatego to nie jest kwestia indywidualnego zastanawiania się w momencie mówienia, ile raczej przyjęcia wcześniej pewnych założeń. Widzenia człowieka w pewien sposób. To do tego potrzebne są lata edukacji. Lata uwrażliwiania społeczeństwa, ludzi na to, żeby rzeczywiście język wytworzył takie określenia, które pomagałyby ludziom ze sobą się porozumiewać i być ze sobą. Chyba również, panie profesorze, uwrażliwiania mediów, bo przecież media kształtują niejako język. Od tego trzeba zacząć. Właśnie, zacząć od mediów i od szkoły. Te dwie instytucje, no Kościoła oczywiście także, ale i rodziny. Te instytucje kształtują nasz język od początku. Sposób mówienia, zwłaszcza oficjalny, jest przez media stymulowany i tu rzeczywiście trzeba wykazać pewną dbałość. Jako osoba, która się jakoś tam zajmowała dziennikarstwem, nie boję się zapytać, czy właściwie stwierdzić, że język wobec osób niepełnosprawnych, czy niepełnosprawności, jakim posługują się media, jest też poszukiwaniem pewnego rodzaju ekstremalnej sytuacji, prawda? Pewnego rodzaju sensacyjności w tej osobie, czyli sprowadzanie jej do bycia tą osobą niepełnosprawną, nie konkretnym Jankiem, Irkiem. Bo chodzi o to, żeby poruszyć duszą słuchacza czy czytelnika. Niestety tak często bywa. W retoryce ta funkcja movere, czyli poruszać, często wyprzedzała funkcję docere, czyli pouczać, nauczać. A tu chodzi o to, żeby w chęci poruszania sięgano jednak po stosowne, akceptowalne środki. Ale forma naszej rozmowy właśnie chyba jest wskazaniem na pewnego rodzaju problemy i takim apelem o wyczucie właśnie w tym języku, jakim posługują się i media, i pewnie też same osoby niepełnosprawne w stosunku do siebie, żeby tego wyczucia troszkę było więcej, żeby ta funkcja edukacyjna była może właśnie przed tą funkcją, która wzrusza. Tak, Boże, to zależy wszystko od okoliczności, rzecz jasna, ale skarżymy się czasami na pogorszenie się sytuacji komunikacyjnej w Polsce w ogóle. Trochę to dlatego, że o ile kiedyś mówiliśmy o języku jako o środku udanego porozumiewania się, dzisiaj częściej myślimy o języku jako o narzędziu skutecznej komunikacji. 3 różne słowa. Czy to ma być udane, czy skuteczne? Ja zawsze cenię sobie, żeby to było udane. Udane porozumienie, a nie komunikacja. Komunikacja polega na tym, że ja coś powiem, ty usłyszysz, ty coś powiesz, ja usłyszę. A porozumienie to gdzieś się spotkamy.